Witajcie w pierwszym odcinku z Szwecji. Dzisiaj zobaczycie ze mną stolicę tego pięknego kraju. Przed Wami Sztokholm. Na dzień dobry macie Pałac Królewski, który jest oficjalną rezydencją królewską w Sztokholmie. Pałac Królewski. Oraz miejscem, gdzie odbywają się najważniejsze oficjalne ceremonie. Należy również do największych pałaców w całej Europie. W jego skład wchodzi blisko 600 pokoi oraz innych pomieszczeń. Miasto zostało założone według tradycji w 1252 roku przez Jarla Birgera. Od początku XV wieku Sztokholm zaczął pełnić rolę głównego ośrodka kraju. Miasto po raz pierwszy pojawia się w staroskandynawskich sagach jako Agnafit. Po raz pierwszy Sztokholm pojawia się w dokumentach w roku 1252. Cały obszar stołeczny Sztokholmu obejmuje m.in. archipelag sztokholmski, czyli 24 000 wysp, wysepek i skał przybrzeżnych. To właśnie sprawiło, że miasto bywa nazywane Wenecją Północy. Podobne domki widzieliście odcinek wcześniej w Kopenhadze. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm never stopping. I won't quit. Tak wygląda wejście właśnie do pałacu. Straż, armatki, żona. Stolica Szwecji to oczywiście największe, a jednocześnie najpiękniejsze miasto w kraju. Skandynawska metropolia zachwyca na każdym kroku wspaniałą architekturą. Sztokholm to miasto nowoczesne, które cały czas prężnie się rozwija. W sensie gospodarczym, turystycznym i kulturalnym. Natomiast historia miasta jest burzliwa. Na przełomie wielu wieków miasto zyskiwało swój charakter i architekturę, która może być podziwiana do dzisiaj. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Joda, mały. Idź. O, tu coś dla mnie, fantazja. Muminki się cieszą. Koniki za 500 koron, ich 900. Nie masz z Murany, co ty z Murany? To na przykład to by To nie, było, ale to nie jest z Muranu. ale podobne. Podobne To to szkło podobne. murane. Bo ogólnie to tu kupiłem pamiątkę z Izraela. To jest najlepsze. Jesteśmy w Szwecji, a ja kupuję sobie pamiątki z Izraela, bo w Izraelu nie zdążyłem. Co to jest za... Biją się samochody z głowami. Ceny tutaj są podobne do cen z Danii czy Islandii. Wracamy w okolice Pałacu Królewskiego. Chcę ten pałac uchwycić z zewnątrz, a już jest zbiórka. Ogólnie tam jest fajna miejscówka na zdjęcia, ale nie zdążę tam dojść. Już
Więc idę na szybciora tu. A Pałac Królewski tuż po lewej stronie. Widzimy taką bryłę kamienną, budynek o wielu oknach i w środku jest jakieś 660 pokoi i komnat. Jest to oficjalna rezydencja rodziny królewskiej. Rodzina królewska przeniosła się stąd w 1981 roku i zamieszkują na stałe w innym pałacu pod Sztokholmem, Pałacu Królewskim Drottningholm. Naprzeciwko nas widać parlament Szwecji, tam gdzie taka wielka rzeźba na dachu, Matka Szwecja. W parlamencie szwedzkim zasiada 349 deputowanych, wśród nich prawie połowa to kobiety. Wybory w Szwecji odbywają się co 4 lata. Po naszej lewej stronie widać ratusz. Tutaj przyjedziemy z powrotem, aby zwiedzić wnętrze ratusza. Ratusz Sztokholmu budowano na początku XX wieku. Tu jakie posągi, kałuszla. Będziemy zwiedzać ten ratusz. Ratusz w Sztokholmie zbudowany został w latach 1911 do 1923. Uznawany jest za jeden z symboli stolicy Szwecji. Architektem ratusza był Ragnar Ostberg, zainspirowany weneckim pałacem Dożów. Wnętrza ozdobione są przez wielu szwedzkich artystów. Za wspaniałą fasadą, na którą złożyło się 8 milionów cegieł, znajdują się biura, lokale konferencyjne i sale przyjęć. Od roku 1934 w Sali Błękitnej ratusza wydawane są 10 grudnia każdego roku uroczyste przyjęcia na cześć laureatów Nagrody Nobla. Ja w remoncie. Gośćmi honorowymi bankietu są m.in. członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej. Do złotej sali, którą teraz widzicie, prowadzą 2 pary miedzianych drzwi. Każda waży 1 tonę. Twórcą błyszczącej sali bankietowej był Einar Forssell. Sala bankietowa została ułożona z ponad 18 milionów kawałków mozaiki ze szkła i złota. Jest w niej miejsce dla 700 siedzących gości. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Te złote płytki to maleńkie kawałki szkła, między które wkładano folię z 23-karatowego złota. Uwaga! Zwiedzanie ratusza odbywa się tylko z przewodnikiem. Wejść można tylko w określonych godzinach i raczej w grupach, ale być może coś się tu zmienia, więc lepiej dowiedzieć się przed przyjazdem. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star. Oczywiście poza salą złotą będziecie mogli zobaczyć salę błękitną.
największą salę przyjęć w ratuszu. Salę konferencyjną jest to sala obrad, w której zbierają się i obradują radni miasta Sztokholmu, oraz salę 100 sklepień, która jest honorowym wejściem prowadzącym do sal balowych. Sala owalna natomiast jest przedpokojem sal balowych. Znajdują się tu tkane tapety Tourehall, wykonane we Francji pod koniec XVII wieku. W sali owalnej udzielane są śluby cywilne w każdą sobotę. Kolejno galerię książęcą, która jest oficjalną salą przyjęć Sztokholmu, oraz salę 3 koron, którą nazwę swoją zawdzięcza 3 pozłacanym żyrandolom, które zwisają z drewnianego sufitu. Mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Królestwo Szwecji to jedna z 12 monarchii, która ostała się na starym kontynencie. Od niemal 5 dekad na czele państwa stoi król Karol XVI Gustaw, najdłużej panujący monarcha w historii. Nie wiem czy wiecie, ale najdziwniejszym świętem w Szwecji jest święto kiszonego śledzia. Obchodzi się je w sierpniu. Jeżeli gdzieś zobaczycie w sklepie kiszone śledzie, to koniecznie musicie je spróbować. Ale uwaga, nie jest to coś, co będziecie zajadać ze smakiem. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Zaś statek. My tych statków tyle się naoglądamy. Tam jest wesołe miasteczko. Tam jest stare miasto Sztokholmu. A tam jest ten super ratusz. No i co? Bardzo ładne miasteczko, no. Dużo zabudowy starej. Dużo muzeów widziałem, wikingów, szwedzkie. No ale nie wchodziliśmy do środka. No. Ja robiłam dzięcioła. Żona robiła zdjęcia. To właśnie tutaj po lewej stronie najmniejszy teatrzyk Sztokholmu. Dur i Moll. No i kiedy ta powierzchnia ziemi się podnosi, to niektóre z tych budynków troszeczkę się na tych palach poruszają. Nawet w środku mówią, że podłogi są nieco krzywe. Tak już to się, zjawisko to istnieje nie tylko w Sztokholmie, również nawet w północnej Szwecji. W północnej Szwecji powierzchnia ziemi podnosi się o 9 mm. Z prawej strony widzą Państwo najdłuższy deptak. W Sztokholmie ma 7,5 km długości. Burzono tutaj 750 budynków, starych domów pamiętających jeszcze poprzednie wieki. Po prostu budynki te, większość z nich były w kiepskim stanie, no i chcieli unowocześnić centrum miasta. Także tutaj miało się przyjeżdżać na załatwianie spraw, do banków, oczywiście do pracy. No i te budynki po lewej stronie to były wówczas w latach 70. najwyższe budynki w całym mieście, mają 13 pięter. Po naszej lewej stronie raz jeszcze widzą Państwo niebieski budynek, tylnia część Filharmonii Sztokholmskiej. To właśnie tutaj, w tej Filharmonii król Szwecji wręcza Nagrody Nobla co roku 10 grudnia. Że jest to
Królewski Teatr Dramatyczny, Narodowa Scena Szwecji. To tutaj występowała Ingrid Bergman, jeśli Państwo pamiętają, taką szwedzką aktorkę, bardzo znaną. Archipelag sztokholmski to ponad 24 000 wysp i wysepek. Oprócz tych promów są inne stateczki, które krążą naokoło Sztokholmu. Jeśli spojrzycie Państwo teraz na lewo, zobaczycie takie błękitne wrota z pozłacanymi jeleniami. To było właśnie główne wejście dla rodzin królewskich. Nowy budynek to ambasada południowej Korei. Pomarańczowy budynek z kolei ambasada Belgii. A ostatni dom należy do ambasady tureckiej. Dobra, dotarliśmy do hotelu. Takie dziwactwa jakieś na drodze. Kościółek. No i znajdujemy się w mieście Boras. To chyba rynek jest. Tu jakaś scena może czy coś. Dobra. Jeszcze jakiś ratusz czy coś takiego. No i idziemy co jakiś czas, są tu wszędzie w tym mieście jakieś figurki przedziwne. No i próbujemy się udać do Pinokio. Nie do tego, tylko do normalnego Pinokio. 9-metrowy Pinokio. W dodatku jeszcze z metalu. Jesteśmy w Szwecji i co? Cappuccino, witak z zioła, chipsy, wiejskie ziemniaczki, polska delikatesy. Ciągnąć urlop. Proszę. Można? Można. Stój. Taki mural. Co jakiś czas właśnie są tu jakieś murale ładne. No jest! W końcu doszliśmy do Pinokio. Dziewięciometrowy podobno. No dobra. I teraz co tu jest na końcu? Jedne. No tak jak mówiłem, tu co chwilę są jakieś dziwne rzeczy. Tu jest jakieś UFO, muszka. Znowu mural. Nie wiem czy go będzie widać. Tam. Dobra, doszliśmy na drugi koniec tej uliczki. Akurat co? Patrzymy, a tu kolega narąbany leży. Leży i odpoczywa. Na razie spotkaliśmy jednego żula. Na ławce leżał. W ogóle mamy jakoś żulerskiego pecha. Bo pierwszy jak jechaliśmy do Katowic, to hop był tak narąbany, że aż chciał pociąg zatrzymywać. Normalnie jak Messerschmitt. Później szliśmy, później... Awanturował się, O, wszystko tam wyczyniał cudowo. Później szliśmy na dworzec centralny międzynarodowy i się okazało, że po drodze jak nie narąbane ludzie, normalnie tak fest narąbane. Jakaś babka, żulerka, normalnie nos cały zakrwawiony, brudny, wszystko. Później zaś jakiś żul na ławce leżał z majtkami w połowie kolan. Teraz drugi na podłodze leżał. A teraz zaś właśnie dzień później mija i kolejny taki żul, tylko tym razem już ma galoty. Właśnie tutaj w Szwecji. No, jakiegoś żulerskiego pecha mamy. No ale żule są wszędzie, no. Byle nie są uciążliwe, moim zdaniem. Dopóki jeszcze nie jest uciążliwy, nie awanturuje się, nie robi problemów, to tam pal licho, no. Jeszcze tutaj w tym Boras na każdej prawie ulicy tacy koledzy są. Raz, dwa i co ileś. I ani nie wyglądają, żeby to było na zatrzymywanie samochodów. Nie jest to zapięcie do rowerów.
Nie mam pojęcia, na co to jest, a tego jest mnóstwo. Jak się tu idzie po uliczkach, to co uliczkę takie jest. Jak ktoś wie, co to jest, to fajnie było, jakby ktoś napisał. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta.